Dziś przed Wami prawdziwa legenda. Konsola, która niegdyś wywoływała polucję u młodych, pryszczatych nastolatków i której już sama nazwa budzi całą masę pozytywnych emocji. Prawdziwy kombajn multimedialny, który posiadał m.in. HDMI, Wi-Fi i oczywiście odtwarzał płyty Blu-ray w 2006 roku, w czasach kiedy niektórzy nadal grali w Super Mario na Pegasusie. W tym odcinku bierzemy się za wymianę baterii BIOS, ponieważ konsola ma już swoje lata i traci ustawienia. A tak przy okazji wyczyścimy jej wnętrze i wymienimy pastę oraz termopady. Zapraszam. Na początek zaczynamy od wymontowania dysku. Klapkę zdejmujemy za pomocą otwieraka, choć wprawniejsi mogą zrobić to za pomocą paznokcia do śrubek. Wykręcamy śrubę trzymającą dysk, a nieco wyżej pod gumową stopką znajdujemy kolejną. Dysk tej konsoli, sądząc po dacie, jest prawdopodobnie oryginalny i potrafił pomieścić zawrotne jak na tamte czasy 80 giga. Po zdjęciu pokrywy zdajemy sobie sprawę, że to tylko kawałek połyskującego plastiku, a jeśli chodzi o wygląd, to robi tak ogromną robotę. Ten egzemplarz kupiłem w minione święta za około 100 zł. Czy było warto? Według mnie tak, bo jego błyszcząca pokrywa jest niemal w idealnym stanie. A o takie egzemplarze, jak wiadomo, coraz trudniej. Pod pokrywą jest 7 śrub, w tym jedna krótsza oznaczona na obudowie symbolem S. Po wykręceniu wszystkich odwracamy konsolę tyłem i widzimy, że prawa strona zaczyna się poruszać. Aby zdjąć skorupę, musimy włożyć coś w otwór z lewej i odgiąć zaczep. Teraz wystarczy tylko podnieść jak maskę w samochodzie i kolejny etap za nami. Zaczniemy od wymontowania zasilacza. Wypinamy wtyczkę zasilającą i odkręcamy dwie śrubki, z których jedna jest krótsza. Po przeciwnej stronie wypinamy dwie kostki, a następnie wykręcamy śrubę. Pozostały już tylko dwie śruby z boku zasilacza, który uwolniony wystarczy jedynie podnieść do góry. Teraz pozostało nam już odpiąć ostatnią taśmę od napędu i naszym oczom ukaże się płyta główna. To znaczy prawie, bo pozostała na naszej drodze jeszcze blaszana maska. Tutaj kolejno wykręcamy 5 małych śrubek, w tym jedna od anteny, którą musimy zdemontować. Zawsze uważajcie przy wypinaniu wtyczki wentylatora, aby nie wyrwać gniazda z płyty, bo kiedyś sam wyrwałem je z PlayStation 2. Dziadek podjął się naprawy, niestety okazało się, że jego lutownica była nieco za gruba. Następnie wykręcamy 7 większych śrubek, w tym jedna trzymająca przewód uziemiający. Na koniec pozostały jedynie 4 śruby trzymające na środku 2 grubsze panele i gotowe. Zdejmujemy blachę i w tym momencie miałem zamiar trochę posprzątać. Ale nic z tego nie wyszło, bo kiedy moja żona zobaczyła, że idę z odkurzaczem w niedzielne popołudnie, reakcja mogła być tylko jedna. Przyszła pora na wyciągnięcie płyty. Zanim pociągniemy do góry, najlepiej poruszać płytą delikatnie w prawo i w lewo, tak aby pasta mogła się po prostu ukręcić. Może to zapobiec ewentualnemu wyrwaniu układu z płyty. Jak sami widzicie, pasta na IHS-ach jest praktycznie skamieliną. Po zdjęciu blachy wreszcie mamy to, czego szukaliśmy. O Boże, co to jest? Gdzie? Tam! Bateria BIOS, jak widać, oryginał. Dla formalności sprawdzimy sobie jeszcze napięcie i oczywiście zaskoczenia nie będzie. Teraz czas na nową baterię. Piękne 3,3 V. Teraz jest odpowiedni moment, aby oczyścić płytę. Lecz na tym nie koniec. Zakładamy świeżą baterię i lecimy dalej. Na początek uwalniamy wentylator, a następnie wykręcamy 4 śruby i demontujemy plastikowe osłony. Teraz wreszcie mamy dostęp do naszego radiatora. To bardzo ważne, aby dokładnie wyczyścić wszystkie jego żebra. Następnie czyścimy obudowę, a radiator dokładnie myjemy z pozostałości pasty. I po tym zabiegu możemy już przystąpić do składania konsoli w odwrotnej kolejności. Teraz pozostało usunąć resztki pasty na IHS-ach od grafiki i procesora. W wypadku tej konsoli delete nie będzie jeszcze konieczny, ponieważ konsola bardzo dobrze i cicho pracuje. Po wszystkim aplikujemy nową pastę na układy i dodajemy nowe termopady. Teraz w pełnym skupieniu możemy składać całą konsolę z powrotem. Oczywiście polecam zaopatrzyć się przy tym w kubek gorącej kawy. Choć podejrzewam, że niektórzy z Was złożyliby tą konsolę szybciej niż kawa zdążyłaby się zaparzyć. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nagrać jeszcze jakiś odcinek i powiedzieć coś więcej o tej wspaniałej konsoli. Pamiętam wideo, które porównywało grafikę PlayStation 2 i 3. Wydawało mi się wówczas, że gry nie mogą już wyglądać lepiej. Te kocie ruchy, te gesty rękami, to było coś.
Konsola jest naprawdę bardzo prosta w składaniu i to, co mi się najbardziej podoba, to że wszystko jest na śrubach, a nie jak w innych konsolach na zatrzaskach. To sprawia, że nawet kilkukrotne rozkręcenie nie spowoduje takich luzów jak odginanie zaczepów. To tyle z mojej strony. Zapraszam Was na kolejne odcinki, a jeśli film się podobał, zostawcie suba lub łapkę w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!